Jesień. O tej porze roku w centrach ogrodniczych jest dostępnych bardzo dużo odmian jabłoni i gruszy. Wiele z nich nie przyniesie nam jednak oczekiwanych rezultatów. Część z nich będzie chorować, nie przetrwają zimowych chłodów i w rezultacie nie dadzą nam pysznych owoców, tylko po prostu uschną. My kupujemy sadzonki, wydajemy pieniądze i wkładamy wiele pracy i kosztów w ich pielęgnację i zasilanie, a ostatecznie i tak część z nich wyrzucimy. I jak nie było owoców, tak w dalszym ciągu ich nie ma. Nie wszyscy jednak wiedzą, że możemy wyhodować je samodzielnie z pestki i mieć doskonałej jakości owoce i super plony. Jak to zrobić? Dzisiaj opowiem Wam, jak wyhodować zdrowe, silne sadzonki jabłoni i gruszy. Często takie sadzonki nie przynoszą właściwości swoich rodziców, czyli ani ich wielkość, ani smaku, ani wartości odżywczych. Sadzonki pozyskiwane z nasion są zarówno materiałem roboczym dla hodowców, czyli podkładkami do szczepień, ale także doskonałym materiałem siewnym, charakteryzującym się długą żywotnością, zimotrwałością i wytrzymałością. Aby wyhodować jabłoń lub gruszę z nasion w domu, będziemy musieli wybrać odpowiedni materiał do sadzenia i uzbroić się w cierpliwość, ponieważ pierwsze owoce na drzewie pojawią się najszybciej po 5 latach. Pestki pozyskujemy z owoców dużych, smacznych i bardzo dojrzałych, najlepiej takich, które nam najbardziej smakują. Najlepiej drzew rosnących w tym rejonie, ponieważ te uzyskane z kupionych w marketach mogły przebyć długą drogę i rosnąć w zupełnie innym klimacie, a tym samym mogą być na przykład nieodporne na mrozy. Przed sadzeniem nasiona należy opłukać ciepłą wodą w celu usunięcia osłonki hamującej kiełkowanie, namoczyć na 3 dni, regularnie myjąc je i zmieniając wodę. 3. dnia do wody najlepiej byłoby dodać stymulator wzrostu. W czasie przebywania w wilgotnym środowisku nasiona pęcznieją. Aby zasymilować nadejście zimy i uzyskać w odpowiednim czasie rozwijające się kiełki, materiał sadzeniowy musimy posypać trocinami, torfem lub piaskiem zmieszanym z pokruszonym węglem aktywnym, dobrze zwilżyć, przykryć perforowaną folią i poddać stratyfikacji. W tym celu wysyłamy to zawiniątko na 90 do 100 dni do zimnego ogródka. W domu nasiona jabłek można przechowywać w temperaturze około 4 stopni Celsjusza w lodówce, regularnie sprawdzając poziom wilgotności, ich stan i stopień kiełkowania sadzonek. Sposoby siewu jabłoni z nasion w domu. Niektórzy ogrodnicy, przeprowadzając wstępne przygotowanie i stratyfikację, stosują się do starej metody, gdy nasiona z dojrzałego jabłka, które właśnie spadły z gałęzi, zostały umyte przez deszcz i posiane w glebie. W miesiącach jesienno-zimowych nasiona aklimatyzują się, pęcznieją i są poddawane stratyfikacji, a wiosną dają dobre, mocne pędy. Najważniejsze jest to, aby od momentu siania nasion w glebie i nadejścia stabilnej zimnej pogody powinno być co najmniej 21 dni, a namoczenie przed wyhodowaniem jabłoni z nasion tylko zwiększy liczbę sadzonek. W szkółkach w celu uzyskania podkładek nasiona moczy się, stratyfikuje według pierwszej metody, a wiosną wysiewa do ziemi. Dlatego na pytanie, kiedy lepiej sadzić jabłoń, wiosną czy jesienią, w obu przypadkach można udzielić pozytywnej odpowiedzi. Gleba do siewu w gruncie lub w pojemnikach do uprawy domowej wzbogacona jest dodatkami mineralnymi. Na każde 10 kg mieszanki ziemi ogrodowej, czarnoziemu i torfu musimy dodać 30 g superfosfatu, 200 g dobrze przesianego popiołu i 20 g siarczanu potasu. Nasiona jabłoni sieje się w ziemi na głębokość 1,5 cm, przy czym odległość między roślinami powinna wynosić co najmniej 2 cm, a między poszczególnymi rzędami 15 do 20 cm.
Po posadzeniu dany obszar lub pojemniki obficie podlewamy, uważając, aby nie spłukać gleby z nasion znajdujących się blisko powierzchni. Sadzonki jabłoni w otwartym polu. Kiedy sadzimy sadzonki, które mają już 4 prawdziwe liście, rośliny sortujemy, usuwając dzikie i rzadkie, zwiększając odległość do 6-8 cm. Jeśli ogrodnik myśli o wyhodowaniu jabłoni dobrej odmiany, ważne jest, aby usunąć te, które mają dziki wygląd. Można je odróżnić w następujący sposób. Dziką sadzonkę od uprawianej różni to, że ma mniejsze, jaskrawe liście i obecne są cienkie, proste ciernie na łodydze. Te nadają się tylko do zastosowania jako podkładki. Dobre, wartościowe odmiany jabłoni nie mają kolców, a liście są dużo większe, często owłosione z zakrzywioną blaszką liściową. I to właśnie je możemy posadzić w swoim sadzie i za kilka lat uzyskać doskonałej jakości owoce. Dlatego warto posiać większą ilość pestek, aby móc wybrać najlepszy materiał sadzeniowy. Wiosną i latem sadzonki jabłoni aktywnie się rozwijają, dlatego ogrodnik musi zadbać o nawożenie sadzonek. Czym karmione są jabłonie latem? Jeśli podczas sadzenia nie stosujemy obornika lub nawozów ptasich, które mogą spalić delikatne kiełki i stać się źródłem infekcji bakteryjnej sadzonek, wówczas latem potrzebne będzie odżywianie organiczne. Ale w pierwszym roku wzrostu lepiej zrezygnować z prowadzenia obornika, zastępując go humusem, który jest bezpieczniejszy dla młodych roślin. Podobnie jak w przypadku dorosłych jabłoni, w sierpniu sadzonki otrzymują suplementację fosforową, potasową, mającą na celu lepsze dojrzewanie pędów i zahamowanie rozwoju zielonej masy. Na każdy metr kwadratowy będziemy potrzebowali 15 do 20 gramów chlorku potasu i 2 razy więcej superfosfatu. Podczas spulchniania gleby stosuje się dokarmianie powierzchniowe. Nawozy posypujemy ziemią, a plantacje obficie podlewamy. Podlewanie dla sadzonek jest równie ważne jak dokarmianie. Dopóki jabłoń, która wyrosła z nasion, nie utworzy silnego systemu korzeniowego, sadzonki podlewamy co 7-10 dni, upewniając się, że nie utworzy się twarda skorupa. Jeśli wyrośnięta sadzonka zostanie wykorzystana jako podkładka, w październiku roślina jest wykopywana, usuwane są wszelkie pozostałe liście i środkowy korzeń palowy obcinamy w odległości 20 cm od szyjki korzeniowej. Środek ten pozwoli na utworzenie rozgałęzionych, włóknistych korzeni i nieco ograniczy wzrost samej sadzonki. Do wiosny, gdy przeprowadza się szczepienie, materiał siewny z zakrytym kłączem można przechowywać w chłodnej piwnicy. Jak sadzić wyhodowaną jabłoń i gruszę z nasion? Gdy sadzonki z nasion są gotowe do przesadzenia w otwartym terenie, na stałe miejsce sadzi się je wiosną lub jesienią po wybraniu dobrze oświetlonego, suchego miejsca, najlepszego na duże drzewo z silnym systemem korzeniowym. Sadzenie tych sadzonek i pielęgnacja ich w pierwszym roku po posadzeniu nie różni się niczym od czynności wykonywanych przy zwykłej sadzonce jabłoni. Wracając do pytania, kiedy lepiej sadzić jabłoń, wiosną lub jesienią, należy zauważyć, jeśli na jabłoń z nasion wyrosła w domu, idealnym czasem na przesadzenie jej do ziemi będzie okres od kwietnia do maja lub początek jesieni. Sadzonki pierwotnie uprawiane w otwartym polu przesadza się na miejsce stałe od wiosny do końca października. Jednocześnie nie należy zapominać, że sadzonki rosnące w warunkach pokojowych
Gdy rosną, wymagają przesadzania do coraz większych pojemników. W tym przypadku podlewanie odbywa się nieco częściej. Kiedy jabłonie, zwłaszcza w pierwszym roku życia, zaczynają rosnąć w otwartym terenie, są bardzo delikatne i często są pożądaną zdobyczą dla zwierząt. Dlatego we wczesnych latach przyszłe drzewo owocowe lub podkładka muszą mieć niezawodną ochronę zarówno przed tymi wrogami, jak i przed mrozem.